Witajcie w kolejnym odcinku. Było BMW E46, to i musi być jego następca model E90. Kolejne bardzo popularne auto ze stajni BMW. Niegdyś był ulubieńcem flot, które często go wybierały. O jego sukcesie stanowi przede wszystkim sylwetka. Bardzo ładna, dynamiczna, współtworzona przez Chrisa Bangla wraz z Yoi Nagashimą. Pierwsze egzemplarze powstały w 2004 roku. Ich wygląd jest cały czas nowoczesny. Poza sylwetką świetne prowadzenie. Nadal jedne z najlepszych w tej klasie. Napęd na tył, mocne jednostki i niezawodność w przypadku zadbanych egzemplarzy. Nasz egzemplarz to 2006 rok. Jest to już piąta generacja serii 3, dostępna od 2004 do 2013 roku. Auto jest dostępne w 4 wersjach nadwoziowych. Sedan kod E90, kombi E91, Coupe E92 oraz kabriolet E93. W 2006 roku E90 zdobyła tytuł światowego samochodu roku, a 2 lata później przeprowadzono facelifting. Zmianie uległy reflektory, zderzaki, maska czy klapa bagażnika. Dodano również nowe jednostki silnikowe. Jego konkurencja to Audi A4, Lexus IS, Mercedes C-klasa czy Jaguar X-Type. Na rynku wtórnym mamy ogromną ilość E90. Duża część z nich to auta poflotowe, zajechane, wymagające dużego wkładu finansowego. Niełatwo znaleźć zadbany egzemplarz. Możemy zacząć szukać od kwoty około 20 000 złotych. Jednak będą to auta z najsłabszymi silnikami. Górna granica to nawet 100 000 złotych. Gama silnikowa jest przeogromna. Do wyboru mamy aż 29 jednostek. Moc od 115 do 306 koni oraz pojemność od 1,6 do 3,5 litra. Nasza wersja to 325XI, benzyniak o mocy 218 koni z napędem na 4 koła. To połączenie daje dużo frajdy z jazdy, ale w razie awarii może być bardzo kosztowne. Polecane są jednostki benzynowe do 2007 roku przed liftingiem, gdyż mają one jeszcze wtrysk pośredni, co za tym idzie są tańsze w utrzymaniu. Odpada wymiana wtryskiwaczy oraz pompy wysokiego ciśnienia, gdzie koszt jednego wtryskiwacza to niecałe 1000 zł, a koszt wymiany pompy to około 3000. Średnie spalanie naszej jednostki to około 10 litrów. W naszym przypadku pojemność bagażnika wynosi 460 litrów. Gdy złożymy fotele, otrzymamy 1385. Niewielki otwór załadunkowy, po bokach 2 praktyczne pojemniki. Możemy również z pozycji bagażnika złożyć sobie oparcia tylnych foteli. Przestrzeń załadunkowa sama w sobie nie jest mocną stroną tego auta. Wnętrze typowe dla BMW. Przede wszystkim ergonomia. Wszystko jest dostępne pod ręką. Wygląd wnętrza bardzo elegancki i jak na swój wiek nowoczesny. Deska rozdzielcza w ciemnej kolorystyce, a uwagę przyciągają bardzo ładne, eleganckie, błyszczące, brązowe elementy. Materiały są bardzo dobrej jakości, a ich spasowanie również świetne. Całe podszyby jest miękkie, przyjemne w dotyku. W naszym egzemplarzu wyposażenie jest całkiem niezłe. Mamy m.in. automatyczną klimę, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, wielofunkcyjną kierownicę czy słynny system iDrive. Całym systemem inforozrywki czy nawigacją możemy dowodzić za pomocą takiego pokrętła. Sam iDrive nie jest intuicyjny i potrzeba dłuższej chwili, aby się z nim oswoić. Po liftingu stał się znacznie prostszy. Jest też system ABS, ASR i ESP w odmianie BMW, czyli DTC. Komputer pokładowy, radio, podłokietnik czy bezkluczykowy dostęp do auta domykają wyposażenie. Elektryka, obsługę lusterka i wszystkie szyby. Przestronność wnętrza również nie jest mocną stroną tego auta. O ile z przodu nie jest źle, to z tyłu jest już o wiele gorzej. Na szczęście rekompensują to wygodne, półskórzane fotele. Schowek również niezbyt pojemny.
No i najlepsza rzecz. Jeden z lepszych w segmencie – układ jezdny. Komfort jazdy na wysokim poziomie. Do tego napęd na 4 koła. Nisko osadzone i wygodne fotele. Zaletami będzie z pewnością ogromna ilość silników, świetny design, dobre wyposażenie, układ jezdny czy ergonomiczne wnętrze. A wadami będą niezbyt przestronne wnętrze i zdecydowanie wysokie koszty utrzymania. Jest to auto marki premium, więc automatycznie trzeba się liczyć z wyższymi kosztami eksploatacji. W przypadku mocniejszych wersji silnikowych, ewentualne naprawy mogą wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli taki mały czujnik, taka kosteczka potrafi kosztować 2000 zł, a akurat na rynku nie będzie zamienników, to może warto poszukać czegoś innego. Są to auta piękne, które kupuje się oczami, ale też są wymagające i bywają bardzo kosztowne. Ale gdy trafimy zadbany egzemplarz i będziemy o niego dbać, to posłuży nam przez kilkaset tysięcy kilometrów. Auto oceniliśmy na 9 punktów w 10-stopniowej skali. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów, komentowania oraz subskrybowania kanału. A jeśli chcesz, by Twój samochód ukazał się w kolejnych filmach, to napisz do nas już teraz. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!